idę na dalszą część bazaru. Tu widzę, że różne zakupy już, transakcje dochodzą do skutku. Ludzie wyjeżdżają z różnymi rzeczami. Zobaczę, którą mamy godzinę. 9:39, dobry czas. I co, patrzyłeś w tym internecie? Nie. Czy jest jutro ten bazar? O, tutaj renowacja kół szprychowych. O. Dzień dobry, cześć. Renowacja. I wszystkie koła robicie? Przeważającej większości. Przeważającej większości. Dobra, dzięki. O, tutaj ładny rusek. Do sprzedania on jest, nie wiesz? Tylko wystawka. Nie, to tutaj chyba numer. To jest z Warszawy? Numer stoiska. A, w Warszawie. A ja my z Warszawy dzisiaj. Walizka. O, mam taką lampkę do sprzedania, jakby ktoś potrzebował. Gdzieś tam na złomie kiedyś dorwałem. A ja myślałam, że pani siedzi i psa Dla mnie to po prostu. Właśnie taka cię zaraz nakarmi. Nie pomyślałaś, Paćka. W jakiej cenie ta Kaśka? Motocykl? Nie? Nie twój? Motorynka to jest. Motorynka chyba jest na Wabia tylko. Nasza ulotka. Tu jest instrukcja. Po kolei, krok po kroku co robić. Składamy to do łódzkiego wojewódzkiego konserwatora na Piotrkowską 99. Składamy 3 egzemplarze karty ewidencyjnej. A gdzie ona jest? Leży tu czy schowałeś? Bo ja muszę też, wiesz, czasami zobaczę jakąś tablicę, która mi się po prostu spodoba. Aha, o. Inauguracja dziennego kartera. Ale ładna. 77. Ile takie coś? 220. 220, no. Jest tu, no. Fajna i warta ceny swojej, no. Tak, tak. Jeszcze takie gazety. Z Ameryki. O tablicach rejestracyjnych. No tam ludzi też trochę zbiera tablic, nie? No tak, New York. Libia. Musiałem uciekać od tablic, bo za dużo fajnych tematów i zaraz znowu zamiast się pozbyć, to nabędę kolejne. Go pierdolić. Tam będzie tak, nie? Tamto jest zawsze zagajnik taki samochodowy. A ktoś w koszulce z Raidera widzę idzie. Maine, Arizona, Louisiana. O, tu wchodzimy na tak zwane piaski. Tu po lewej stronie jest wystawka różnych aut. A my tu wchodzimy w pierwszą alejkę. Zobaczymy, co tutaj jest. O, jest komar. W jakiej cenie komar? Dwójeczkę. Dwójeczkę, taki ładny komarek. Tak, jeździ, o, super. Silniczek bardzo zdrowy. No Coś malował jakiś czas. Aha, tabliczka nie, tabliczka czysta. Zielona na lekcji. Zielona, no. No właśnie, pedałów brakuje, to już by w ogóle było. O, a do osy ten? To jest osa? Tak, jakiś kolega ma drobną część. Nie wiesz ile za to? Lecę. Dobra, tak. Marcin! W dobrym pieniądzu ten kokon. Dzień dobry! Dzień dobry, mam coś dla pana. Cześć, tak? O, widzisz. Tak, to ja. Dzień dobry, cześć, cześć. Cześć. Co mówisz? Ale powiem ci, Komarka. No już nagrany już jest. a to pojeżdżaj nie Taki mały suwenir. No co prawda nie Kalifornia, O, ale tego, WZ. nie? Super. To, Jeszcze jedna... to dla mnie? Dla ciebie. Jak gościu miał... Nara. Trzymaj na wymianę. Magnesa masz. Thank you. I A, dziękuję smycze. ci. O, dziękuję. Ale powiem ci tak, Musisz tabliczkę musisz mi dać. Marcin, powiem ci, wiesz co, z tym sokołem to zrobiłeś robotę.
Co, fajny sokół? Fajny, nie? I fajny silnik, że wiesz, z ostatniego wypustu praktycznie. No, no właśnie, jest. WRT już wniosek. O, fajnie, fajnie. No. Nie włożaj, nie włożaj. No. Ty sam to powiesz. Żeby było lepiej. No. Do czego jest ten? Od zlewni. Żeby dmuchało w mleko. Powietrze, żeby się nie da. Jak brakowało prądu w zlewni, w mleku, wiesz o co chodzi? No to odpalali taki silnik. To był koniec lat 70. Żeby kurde to mleko się burzyło, żeby nie robiło się na śmietane, wiesz o co chodzi? Jak składali Aha. ludzie nie? No. Ja jeszcze nie bardzo. Nie. Nie swój temat. Ogólnie były zlewnie mleka kiedyś. W każdej No wsi tak. była zlewnia. I to sobie Ludzie zamontowali. przynosili i one były elektrycznie. Wiesz, był wiatrak, który Aha. chodził i ruszał tym mlekiem, żeby się nie zsiadło. No. Bo mleko się siada. No Stoja tak. się, robi się No siada tak. z niego. No. Ale jak brakowało prądu, to były silniki. Od Komara S30, S30 zwykłe, albo takie nowszego typu, koniec lat 70. To jest od motorynki. Nigdy nie odpalane. Wczoraj ktoś mi zwinął fajkę od tego, świeżonka. Kurczę, no. On nigdy nie był odpalany. Jest ze Aha, zlewni. czyli on sobie po prostu On jest stał nówka jako sztuka. ten. Tak, to jest nóweczka. Czyli teraz jest temat, żeby jeździć po zlewniach. Można No już nie znaleźć, ma, już posprzedawali już. W domu, No właśnie, w domu, już nie ma w domu. zlewni. No już 10 lat do tyłu, 15. A jak Ci się udało to kupić? To było to u mnie we wsi było. A wiesz, że motorem mnie zawsze interesowałem, wiesz. No to nie było tak, trudne, ale nie? super, no z plombą jeszcze, No, nie? stary, on jest czyściutki. Zobacz tam w środku No. w tym cylindrze, nie? Ten silnik od motorynki M1 to jest plomba jeszcze jakaś fabryczna. Jakieś coś jeszcze. Także powiem Ci szczerze, tutaj tego dekla z boku nie brakuje i jak ten silnik odpalali, on był w uchwycie i wdmuchiwał to powietrze, żeby się mleko nie zsiadło, żeby ruch mleka super. był. To już No, drugi to- silnik dzisiaj widzę, który jest, wiesz, nowy ten, bo tam ktoś kupił Ale to też nawet z tą, na garu- to jest kupił czyściutki- WS-kę, wiesz, z czyściutki plombami poziom. i z dokumentami. Znaczy wiesz, to ja go, Fajnie nawet, to nie, ja wygląda. go nawet nie czyściłem, bo on tak stoi Nie, u no mnie pewnie, że od nie, lat nie ma 50. co, nie ma co Tu jest czyścić. fajny nie? MAF. Ale go sprzedajesz? Chciałbym. Nie, czy tak Zobacz, do tego wystawiłeś? mało. Ten MAF jest nowy też w środku. No, też ładnie. Zobacz na to. To powiedz mi, jakie ceny teraz, z tego to można Znaczy wiesz pić co, herbatę. tak. Wiesz co, ten realnie jest wart około 4000, ja bym chciał 2, żeby ktoś się tym cieszył, ale klientów nie ma, nie? Tak możesz to powiedzieć. Okej. Dlatego chciałbym jakiegoś 1000, ale jest ciężko sprzedać to, bo jest oryginalne, przykorodowane, nikt tego, to, wiesz to, no, to wszystko jest w idealnym stanie, to wszystko jest fajne, ale to, Ja dziś miałem taki, no, nie wiem czy jeszcze jednego silniczka takiego nie mam, wiesz. no, tu masz na przykład silnik S10, najrzadszy, nie znajdziesz takiego na giełdzie, bo to jest automat. Aha. To jest, wiesz co, Komarek, Romet na automacie, to jest od Pegaza. 73 tak, rocznik. tak, no Pegazy były Wiesz, tam. on nigdy nie miał tutaj linki na biegi. Mhm. Wszystkie komarki mają tutaj otwór na biegi, ten tego nie ma. Samo co tutaj. No, to co tutaj masz, to tam tego nie ma. No i silnik KO z pierwszego roku produkcji z najstarszym mocowaniem tego. Największe ciekawostki na giełdzie i tak nikt tego nie chce. To taki też miałem silnik właśnie, nie wiem, Ale czy nie z takim oglądałeś ten tłumnikiem. film z takim Nie z takim tłumikiem tłumikiem. właśnie. Z tym tłumikiem, o to rzadki bardzo. Oglądałeś, nie wiem, czy film taki jak z garażu takiego kolekcjonera, że żona żona wyprzedawała rzeczy, wiesz, i tam kupiłem 3 to silniki. powiem ci, że nie, jakoś mi tak to umknęło. No ja mam za dużo tych filmów. No i widzisz, i to jest 230, kurde, no masa fajnych, ciekawych klamotów. A lampkę do Kaśki ile cenisz? To jest akurat do tego, od Urala Aha. ale spoko. Ale to wygląda jak ten, no. Za jakąś stówkę ci oddam. Okej. No pytam tylko dlatego, bo ostatnio na złomie ją tam kupiłem, wiesz? No, klamotów ruskich też mam na przykład fajnego tego, M61 z pierwszej serii, nie? Jeszcze z wysunięciem z przodu wahacza, wiesz o czym mówię? Wiem, no. Z Tak, przodu, tak. jak masz ten, tak jak W M52. Poznaniu teraz był taki chyba. No to mam takiego w oryginalnej farbie, oryginalnego takiego, wiesz co. Ja mam 48 motorów ponad. O, no to ładna. Ale fajną robotę robisz. Gdzie ty to trzymasz? No, tam u siebie w biurze. Tak? Masz jakąś też stodołę? czy Nie, coś? właśnie nie mam, kurwa. Mamy dwie, ja się wybudowałem na pustym polu, kurwa, i teraz jest. Jak się budowałem, to... O, także kurczę, kolejne jakieś spotkania, kolejne rozmowy. Cały czas coś tu się dzieje. O, jakaś pilotka, jakaś mała taka. Dla dziecka pilotka. W jakiej cenie taka pilotka? 80 zł, no. Że dla Janka by była, albo dla Marianki, albo dla Helenki. Więc musiałbym 3 od razu kupić, bo by była walka, jakbym kupił jedną. O, rowerek. Zobaczymy tu jakąś tablicę. Mickiewicza. O, jakieś szkło paperowe.
No tu jest tyle, powiem wam, rzeczy, że ciężko... O, tu jakie fajne plakaty. Seks misja. Nie będziesz miał coś z Sokołem 1000? Ale nie, już nie ma, bo spały się poprzedały. No właśnie, bo kupiłem Sokoła i teraz szukam różnych tych. Kiedyś mnie to nie interesowało. To ewentualnie dopiero na zimę, tak? Na hali Expo, tak? Aha, w styczniu tam wtedy, No, nie? no, no. Okej. Bo teraz akurat tydzień temu była giełda w Palu, znaczy jarmark ten w Palu. Aha. I tam się sporo sprzedało. Okej. Dobra, to dzięki. O, Tomarek tutaj jeździ. Nie? Dobrze słyszałem. Podejdziemy, ja wiem gdzie. Nie musimy, bo ja go sobie tak nie kupię na tą chwilę. Mamy godzinę 10, czas leci nieubłaganie. Ile tutaj różnych fantów jest. Nie chcę wstawać już, ja lubię chodzić, ale Tutaj często te silniki stacjonarne są odpalane. No gościowi Mercedesa ukradli. Kluczykiem w kieszeni zarypali. O, tutaj mamy znowu jakieś skarby PRL-u. Romety 1800, o to 1700. Jesteś na schodach. Tu za 1800. Oj, kolega znowu jest. Aha, o, cześć. Siła i moc cześć, u ciebie. Dzięki, Siła i moc. dzięki. Chodzi, ale widzę, że to jest twój silnik? Czy nie? Tak, ale to było Sokoła silnik. Tak? Tego 125. Tak, to w Sokole silnik jeździł. Sam nawet na tym jeździłem. Tutaj kolega, halo Piotreczku, chodź no będziesz w telewizji. Ale piękny. A to jest taki YouTube. Telewizja Tam nie sprzedam. telewizja Ale trwa. ale on jest YouTube'owy, Cześć. on określi silnik. To jest silnik mocno. jeżdżący, tu Tak. kolega jeździł, Tak, nawet no. na tym silniku Tak mój. jest. Chcę za niego 6000. Dobra, to zamieniłem, dlatego że to było w oryginale i tu od Sokoła było, czyli Aha. rzecz niespotykana. To jest zamiennik do wyrąbania, reszta jest Czyli to mega. sprzedałeś już gdzieś tam? czy Nie, to dla siebie Przełożyłeś zostawiłem. sobie? Nie. A masz Ale też Sokoła 125? czy? Mam w oryginale numer ramy 70, więc dlatego... O, super. Od tego dziadka wreszcie, co potrzeba? nie mogłem tego... O jest. Nie mogłem, ale nie pokazuj numer. A, to pan! Ale numer mega oryginalny. Ważna sprawa. Ważna sprawa, słuchaj. Jak tu jest numer ile? 1300, tak? 13 000 znaczy. Ważna sprawa, żeby te się pokrywały plus minus 1000 do przodu, do tyłu, tak na maksa, nie więcej. Jeśli tu ci klepią numer, to tutaj te numery nieraz 25 000, wiesz o co chodzi. Aha, bo tu są różne, no, ale nie, a to nie są numery, bo tutaj masz numery To są karterów. numery połówek, 14 361, widzisz? I teraz to plus minus 1000 zawsze we wszystkich Aha. silnikach się musi zgadzać. Widzisz o co chodzi? A widzisz, to Ja to dobra jestem takim to znawcą- dobra wiadomość jest. Dobra, ja jestem znawcą, jakbyś kiedyś coś Cenna, potrzebował. cenna. Wheelersa od początku do końca, wszelkiego rodzaju perkuny, niemeny, ja tych pojazdów mam kurwa 40 chyba, albo 50. Tak mówię na marginesie jak to jest. Ten silnik chodził na oryginalnym Zenicie, zapala z jednego ząbka, ten silnik. Nie? A nie masz nic więcej właśnie do tego, co, czy tylko sam silnik sprzedajesz, nie masz Sam całego silnik, no bo zestawu. Sokół, słuchaj, kupiłem ten silnik wreszcie oryginalny do dziadek, kiedyś kupiłem Sokoła. Silnika nie, bo kurwa, no wiesz jak to. Silnik, nie, aluminium zostaje na półce. Wreszcie po chyba 5 latach duszenia człowieka zestarzał się. Dobra, dogadałem się, zapłaciłem jak za zboże, kupiłem silnik, a ten kupiłem wcześniej po prostu, bo nie miałem innego. Z X-em włożyłem go do tego Sokoła, a teraz mam silnik, bo ja mam 70 numer ramy mniej więcej, więc mam silnik numer 1000 w oryginale do tego Sokoła. Kartery oczywiście mi sprzedał i tam coś jeszcze parę gratów tylko było, nie było to kompletne, nie? Bardzo. Jednym słowem. No ale jak są kartery, to już jest... No tak, i ten silnik zrobiłem, poskładałem, jest już w moim Sokole. To jeszcze ma nawet kapę, nie sokołową, tylko Mota. Tamten z numerem 1000. To inną kapę ma w ogóle. Aha, Bo to jest to już numer to nie 50. wiedziałem. O Jezu, to jest temat rzeka. Ten to jest taki 50 rocznik, może 49 z końca nawet, ale to jest silnik generalnie bardziej pasuje do
jakieś SHL-ki kieleckie niż do Sokoła, nie? Tak naprawdę. Ile takie? Do 6? 6000 chcę. Ale po remoncie pyka z jednego ząbka. To jest ważna informacja. No, ja go zrobiłem dla siebie, czyli wiesz, nie zrobiłem go na handel, to jest ważne. Nawet zobacz tutaj, patrz, po łańcuchu widać jak jeździł. Opluty jest, specjalnie tego nie wyczyściłem. Widzisz? No i dobrze, to dobrze. No, on jeździł. Nie, no to się Zdjąłem sprzeda, dwie myślę, rzeczy, że to się sprzeda, bo teraz tego nie ma, nie? i trójkącik od Sokoła zdjąłem, bo on nie ma dziurki wierconej od góry. I to też jest oryginalny Sokół wtedy, jak nie ma dziurki, to od góry na osłonę łańcucha. No, widzisz, To jest ważna czyli sprawa. to trzeba patrzeć, jak gdzieś się No, przygląda graty, to jest nie? ważna sprawa. No. Cylinder oryginalny, głowica to tutaj ma jeszcze napis taki jakiś nawet, z 5, już nie pamiętam, ale trzeba by było rozkręcić, że już nie, to dawno było, jak go robiłem 5 lat temu, wiesz. To naprawdę... No, ale jest ładnie, fajny silnik. fajnie to wygląda. No. A, najdroższa rzecz chyba w tym silniku, którą zapłaciłem, to łańcuszek sprzęgłowy, gdzie nie pasuje od niczego i 400 musiałem dać. Za nowy. Nowy to jest. Nawet jak ktoś będzie się upierał, rozkręcę PAL 6, jest sztrym po prostu, wiesz, i nie pasuje od niczego, rozstaw. Cześć. O, cześć. Super. Nie pasuje od niczego łańcuszek. Nie, już próbowałem i w ogóle nic. Silnik jest mega fajny. Dobra. Poszło. O, Tabliczka? Darek, to twoja tabliczka, ta zielona. słuchaj, 50 zł. a jak to poznać, powiedz mi, czy ten, czy to faktycznie Sokół, a nie jest HLK albo Jeszcze WFM-ka? nic, nic, bo nie To jest A, no to właśnie, mówię, co się stało? To jest raz. Dalej tutaj taki drobny szczegół. Blacha zawsze tutaj na tym uchwycie 0,8, nie jedynka, jak to dzisiaj podróbki robią. No generalnie, że oryginał to zawsze widać, nie? No i słynne ucho i blacha, tutaj podstawka jest taka, śrubki nawet nie ruszane po to właśnie, że tak powiem. A, no i oryginalne puszki zawsze mają tutaj wąskie ranty. Wszystkie podróbki są szersze, chyba o 4 mm, to dużo, bardzo to Ciekawe widać. czemu tak. No, nie wiadomo, tak zrobili, że tak powiem, to jest oryginalny Sokół 125 z oryginalnym uchem. Słuchaj, do Czech poszła z powrotem. No widzisz. To dziwne zjawisko, kurde. Nie no, bardzo dużo Czechów, jak jechałem, to widziałem dużo tablic, wiesz? No jawkę kupiłem wczoraj, dzisiaj sprzedałem, nawet nie chciałem jej No i sprzedać. super. I poszła z powrotem do Czech. To za ile poszła? Za 800 zł. Aha. Wczoraj kupiłem, wszedł wczoraj gościu, chciał kupić, znaczy szedł zmęczony. Aha, Za 500 zł mówi kupiłem. Szliśmy obok razem aha. i mówi, no oddałbym to za parę groszy. No kupiłem za 600. Mówię, dam ci stówę, mówię, żebyś nie pchał, nie? Pasuje, mówi, kurka, nie? Dzisiaj rano, kurde, się obudziłem, szedł Czech. Mówię, daj chociaż 800, żebym też zarobił coś, kurka, nie? Dał 800 i teraz zabrał. O, I z powrotem jawka idzie do Czech. Teraz go pytam, czemu mówię, Czesi kupują z powrotem jawki? Bo tam mówi, Polacy wykupili i nie ma. ach, I Polacy z powrotem kupują do Czech. Znaczy Czesi kupują O, z powrotem do widzisz. Czech. no. To tak jak my kupujemy teraz gdzieś tam z Węgier, powiedzmy Węgier, te komarki, tak, to wszystko, to jest tak, woda, to co nie działa. tak, No, no. kurde, mówię, no. Byłem zaskoczony. No ale dobrze, że tu widzisz, międzynarodowy bazar to i ten, nie? Tak, bardzo fajna sprawa. Uciekam. Dziękuję Ci bardzo. Na razie, cześć. O, takie historie tu różne. A to co to jest? Runa? Honda? Kolekcjonerski motocykl. 149 000. Ale taki silnik wielki, no. No mnie bardziej tam ta WS-ka chyba, czy WFM-ka. To jest od Fiata 500 albo tego wcześniej. Kurde, to było Faktycznie, bo to głowica kwadratowa. jest kwadratowa. No. 1300. Nie? Bambino, o Fiat Bambino albo Fiat 500. Chyba 6000. 6000. O, komar. Wygląda jakiś wyłowiony. Wyłowiony. 4200, to 4200, to 5,5. SHL-ka.
Awo 15. Tu mamy WFM-kę za 6,5. Ale to już ten nowszy model z trójkątem. No, komar taki do wstawienia do bloku. O, idziemy posłuchać silnika. W jakiej cenie taki zlew? 1300, ale na razie rezerwacja. Rezerwacja, ale ładne. Tak. Zlew może już poszedł, no. O. Przerwa na posiłek, to dla Łysego. Łysy, zobacz, byś miał taką tabliczkę, przerwa na posiłek albo awaria. Rajd Dolnośląska, ciekawe ile kosztuje, nie? W jakiej cenie? 7 stówek. No to nie są tanie rzeczy. No ja wiem, że nie są tanie. Tak, a co kupiliście? BH polskie tablice. Aha. Jesteśmy w tym kierunku. O, no fajnie też. Zawodowo, więc do biura fajnie. Tam jest fajnie przerwa na posiłek i awaria na zmianę można dać. Na toaletę. Ale było też właśnie gdzieś zachowaj czystość, tak. Także mówię, o to by się też przydało do toalety. Na razie. O, a to? Co to za lampka? Powiedz mi, czego To jest to? lampka rowerowa z lat 50 i 60 właśnie do wszystkich eksportowych rowerów polskich. A, to polska, taka jak, wygląda jak amerykańska jakaś. Właśnie to było robione na eksport do Ameryki głównie, więc przypominało. Taką pinerki. Po 40 zł. I ile taka lampka, powiedz mi? 500 zł do negocjacji. Stówek, fajna. Pierwszy raz coś takiego widzę, no. Rzadkość. No. Tak? Super. A ta pionowa ile się ceni? Pionowa 1200 zł. To jest lanca. Do Ursusa to od 200 wychodzą. To jest Lance Bulldog przedwojenna. Ikoniczna można by powiedzieć. No, ładna. Ładne rzeczy tu masz. No. A to powiedz mi, do czego jest ten? Sygnał? Sygnał świata. Lewandowski. Mechaniczna. To nie to I ile taki sygnał? 500 zł. Też na negocjacji. Stówek. Taki podobny do tego, do Sokoła. Czekaj, a to? To jest właśnie do Sokoła. Do bocznego wózka lampka. Już idziemy na Tomek, już. O, widzisz, ile taka lampka? Dziesiątka wywoławcza też do negocjacji oczywiście. Ona nie powinna mieć tutaj ten, właśnie na wybity Marciniak, czy tam coś? Nie, to jest do wózka bocznego, one były w Brytanii robione. Zagaźnik. Tak? Ile zagaźnik? 6 stówek. On jest 900. Dobra. Tak orientacyjnie w jakim cenach? No nie wiem, zaraz. Ale numer, no, 1000. Szkoda, że jest jeden. Powiem wam, że nie mam jeszcze na tyle wiedzy do właśnie do tych. Ja powinienem mieć chyba lampkę Marciniaka i ciężko powiedzieć, czy to była dobra cena, czy to była cena przesadzona, dlatego muszę najpierw poznać temat głębiej i dopiero będę robił jakieś zakupy. Dzień dobry, ale to smacznie, kurczę, wygląda. Dzień dobry. No na pewno będzie też smakowało. Smakowało, no. Śmielicie. To smacznego życzę na te. Na zaś, jak to mówi Flaming. Ale tutaj jest różnych części. Moc silników, części.
Dużo różnych rzeczy tutaj można trafić. Tylko trzeba wiedzieć, czego się szuka. Skryta to. W jakiej cenie taki silnik NSU? W jakiej cenie? 2000 euro. A, 2000 euro. Okay. Ceny tu też 2000 euro. Mamy 1100. Wielkie. W jakiej cenie ten szyld Harley'a ze skrzydłami? Nie powiem panu. Aha. Zaraz przyjdzie właściciel. Bo... Nie ma gdzieś tam ceny pod spodem? Nie ma. Okay. Ale coś w granicach 500, ale ile dokładnie to... Okej, dobra. To dzięki. No, fajny ten szyldzik. Dobry. W jakiej cenie taki komarek? 3000. Resztę do negocjacji. Mhm. No. Tutaj drugi. O. I ten drugi ile? Też 3000. A to co to jest? Panonia czy? To jest jakiś piża. Aha. Coś takiego, jakiś kawałek tam gdzieś. Tak. I ile za tego? Ten kawałek? 1000? 1000, tak? No tak, bo wie pan, ja tu... A, pilnuję Ja tylko. tu pilnuję, Okej. ale tak, żeby pana nie wprowadzać w błąd, ja się wydaje, że 1000, ten mi mówił, że 2700, tamten 1000 ileś, a w sumie mi mówi, że jak klient będzie, to do negocjacji. Donegocjować, no. Będziemy A negocjować. SHL-ka? To jest SHK, to jest cała, bo to jest rama ucięta, tamto co pan widzi, głośnik, te teleskopy, wszystko za 4000. Tu był tego, a tak jak mówię, przyjdzie go, bo za poszedł kawę kupić, jak Aha. będzie coś pana interesowało, Dobra. nie ma sprawy. Trzeba rozmawiać, dobra. Rozmawiam. Dziękuję. Co? Nic sztywnego nie jest. Wszystko Dobrze, to dobrze. Do rozmów, fajnie. No, dobre podejście. O, jakieś lampki. Ile taka lampka? 300 zł. 300 zł. Ja to miał do Adlera, kurwa. A taka tabliczka? 250. To jest polski rower. Mhm. 66. Za stówę nie pójdzie? No coś pan nie pewno to jakieś żarty robi. Jak na internecie po 300, po 400, po 500 zł one są. To te kwadratowe powojenne są po te co pan mówi. Nawet za stówkę nie kupię przecież. Nie? No to zawsze Przecież trzeba... wie pan rzadkość jak nie wiem. No. Ja wie pan kupiłem, mam na tyle to czyli dzielę z kimś. A tak to ja w ogóle nawet Bym nie rozmawiał. No. 3637, no fajna. to są rzadkie. Pan, a obudowę to skórzaną to jedną mam. A zbieram wie pan ponad 50 lat. Wie pan, bo do tego jeszcze wchodziły takie futerały skórzane i się wkładało. A to futerale było, tak? Futerale kupiłem. Kupiłem te. Było, czy z rowerem razem było? A ja Nie. wie pan, na tablicy już mam kolegę, co już się chce wymienić. To już nawet mam, nawet nie wiem, czy nie zwinę ją. Aha. Bo się chce mi dać inną rzecz po prostu. No. I to kolekcjoner, wie pan, co zbiera, to wie pan, to on by chciał taniej kupić dużo, nie? Dobra, wezmę ją. To kurwa, to wyżej na główka. No trudno, powiem, klient wziął, no i trudno. Klient zabrał, no, płacił. Zabrał i Gotówka na stole. 250 mówię. A, 250. Kurczę, to już się zdecydowało, nie? Było 200. Bo ja wie pan dałem 200 zł kiedyś. Ja dałem 200 zł, wie pan, dokładnie przed pandemią, dobra. 3 lata temu. No to Przed tak. pandemią, dwuważnie dałem 200 zł. Aha. No to 50 zł to wie pan, inflacyjna nie ma 250. A to śrubek, ile było do środek? Proszę. Spodobała mi się, że przedwojenna. Przedwojenna, wie pan, i ona jest, bo były 3. Jak powiem 3, wie pan.
I ta była na wierzchu, a te były papierem przekładane, to nie zakładano Aha, no. Czyli tam te ładniejsze były. No ale ta Ładniejsze, znowu no, a sobie patylka, nie? zostawiłem, No nie? tak. Ale też ma też pan ładno, bo nie przerdzewiało nigdzie nic, ani ten. No tak. Ale taki no kolor tak, jest, tak. oryginalny. Super. Bardzo mi się podoba, dziękuję. Proszę bardzo. Ładno, fajną rzecz pan kupił. No. Super. No, nie wytrzymałem, musiałem zakupić coś znowu. Najwyżej sprzedam. Albo sprzedam coś innego, no bo to musi być ruch w kolekcji. Jardzio. W jakiej cenie ten Piaggio? 3 koła. Złotych. Złoty. Nie kurwa srebrnych dukatów, tylko złoty. No i dobrze. A ten Cindap? A ten ci dasz 1400, tyle ile dałem, tyle spłacę. Nie no ja Tyle tylko... oddam. Aha, okej. Tyle oddam. Bo jest tu wjebał, kurwa, wyjechałem do Wałbrzycha. Kurwa, no nie na zdjęciu nie był. Sam silnik jest warty 2,5. Że on stoi. No. To wjebał, kurwa, od komara. No tak, tuning, no to jest tuningowany. Ale jest fajna strona z Cindapa. Kurwa, takie co nie mówię, kurwa, chyba zarobię chyba kroczy, nie? Na chuja takiego. No to jest właśnie, trzeba siedzieć w danej marce, żeby się ten, nie? Nie, to wiesz, człowiek to tam celuje. O, to fajna dziewczyna chodzi, zobacz jaka fajna dziewczyna jest. No. Uciekam, na razie. Nie, ja sam przyjechałem. Jak to sam? Dzisiaj sam. O, wesołe, tak? O, raz, 1. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych na seansie spirytystycznym z relacją, z kolejnym odcinkiem relacji z Motobazaru w Łodzi. My tu sobie z Łysym przesiadujemy. O, znaczy Łysy tu cały czas myśli, zobacz, można zobaczyć jego minę. Jak on jest taki skupiony, to znaczy, że myśli intensywnie. Wtedy lepiej nie podchodzić, bo... Jak to mówią, od myślenia głowa boli, No. więc nie ma co przesadzać. Słuchajcie, przyszły jakieś naszywki Synów Anarchii, Tomaszek nam zrobił, ale oczywiście zrobił rozdzielone, miały być łączne, no ale dobra, może ktoś będzie chciał takie sobie rozdzielone naszywki, bo tych naszywek sensów mamy dużo. No ale tak, no i co tam, no bazar po bazarze, dobrze, że dużo nagrałem, bo tam 8 godzin chodziłem po tym targu. Ja, słuchajcie, teraz sobie nagrywam troszeczkę wcześniej te zajawki, wstawaki już chciałem powiedzieć, ale dlatego, że jesteśmy teraz w tym czasie, jak oglądacie, to jesteśmy w Macedonii i tam nie wiem, czy jakieś shorty już wrzucałem, czy nie wrzucałem, ale pewnie albo będę jakieś dogrywki też tam stamtąd wrzucał, ale chciałem sobie tutaj dograć jeszcze ze sklepiku, no bo tutaj jest ten niepowtarzalny klimat, jak tu widzę, o, neony rozświetlają, Sokół, Harley'e. I na ostatnim odcinku wam pokazywałem, zakupiłem oryginalny błotniczek, tutaj trzeba coś tam będzie podszpachlować, ale ja jestem też tego zdania, że nie ma co jakby upiększać takich starych rzeczy, no bo to świadczy o tej historii, o przeżytych kilometrach i jak jest taki gdzieś tutaj wżer, no to ja sobie nie wyobrażam, że to jest akurat nie oryginalna farba jeszcze. No to już w ogóle sobie nie wyobrażam, że nie wiem, do piasku to dać, tak samo jak przód, zaszpachlować, załatać. Patrzyłem, że tutaj, tutaj są takie dziurki dodatkowe, ja nie wiem, bo tutaj może była taka lampka zamontowana, taka z przodu czasami były takie malutkie lampki. Tutaj wszystko jest ok, takie fasolki, tutaj też są takie fasolki. Czekajcie, przyświecę wam tym. I tu patrzę, że tutaj też są takie widać to czy nie widać? Czekajcie. O, widzicie? Tutaj też są takie fasolki. I tutaj też są takie fasolki. O. Nie? Więc to wszystko jest ok, ale tak porównywałem, bo tutaj mam dwie WL-ki. I tak patrzyłem, że tutaj mówię, nity są tutaj zciachane, bo tutaj są takie nity wystające, ale patrzę do tej drugiej. I tutaj te z tyłu są nity, no ale tutaj z przodu już nie ma tych nitów też, więc może coś tak ma być. Więc może, bo już tak myślałem, żeby trzeba było nity.
A, czekajcie, ale te drugie dziury, to już wiem o co chodzi, bo tam teraz WLC i tam nie ma mocowania do broni, a tutaj mocowanie przychodzi. No to czyli jesteśmy uratowani. A tutaj pewnie była ta lampka taka z przodu, ten szperaczyk, nie? A, no to pięknej urody jest ten, nie, Grzesiu? Tak, niesamowite. Widziałeś? Nie widziałem. Widziałeś jakiś liczny? Zobacz. No. Zapraszasz, to zerknę, bo go nie widziałem, ale faktycznie jest. Taki ładny. 1600 zł zapłaciłem za niego. Nie? Ładny? Ktoś powie zaraz, że złom. No niektórzy wyrzucają takie rzeczy na złom, ale nie są zbyt rozgarnięci w takim kładzie, jak wyrzucają takie stare fanty na złom. O. Tutaj wam powiem, jak mam, o, na przykład błotniczek. Błotniczek też ma wrzery. Też tu ma jakąś dziurkę. No i tak ma wyglądać, nie? Tak ma wyglądać. Widzę, że Łysy się tu zainteresował. Będziesz robił reparację. O, tak samo jak tutaj ta... Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda, nie? Że nie powiem o liczniku. No tutaj ta WLC jest... O, tu mamy światełko. O, patrzcie, światełko. Takie światełko ciepłe. No i tutaj też jest farba, jest oryginalna, plus jeszcze jakaś zielona, później gdzieś to kiedyś ktoś tam malował. A tutaj mam tylko niestety nieoryginalne te lampeczki, więc takie lampeczki jakby ktoś miał gdzieś, to ja bym je chętnie nabył, żeby sobie je tutaj na podmiankę zrobić. Bo tak to czasami jest, nie? Że coś się kupuje, czasami właśnie nie ma dostępu do wszystkiego, bo to się zbiera latami. I nie ma tak, że o już, no chociaż czasami są jakieś przypadki, że się coś trafi szybciej. No ale często jest tak, że niestety trzeba to szukać, trzeba zbierać i kompletować na spokojnie każdą śrubkę. No i dobra, pamiętajcie o konkursie. Będzie rozwiązanie konkursu jakoś w tygodniu, nie wiem, w którymś odcinku będzie. Jest do wygrania. Tutaj przypominam, ta książka Przedwojenne samochody i motocykle Tomasza Szczerbickiego, ona też jest do kupienia w sklepie. Są też kody rabatowe. W komentarzu i w opisie jest kod rabatowy na jakieś tam zniżki na tą książkę. Więc można sobie to zakupić i tam coś podziałać. Także to by było na tyle. Pamiętajcie o aktywności, łapy, suby, komentarze, lecimy z tym koksem. Jak macie jakichś znajomych, którzy się interesują tematem starociowym, to wyślijcie im linka do kanału, do filmów. Będę za to ogromnie wdzięczny. Tymczasem, porem lasem, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! You're not very hospitable. Hospitable, my ass. Get off my porch! Very well. You insist? All right, lady. Put down that gun now. No. I'm warning you, lady. Put down that gun now.